Witaj, nieśmiertelna istoto w śmiertelnym ubraniu. Od zarania dziejów ludzkość paraliżuje jeden pierwotny strach. Strach przed końcem. Budujemy mury, gromadzimy majątki, łykamy witaminy i operujemy swoje twarze, byle tylko odsunąć od siebie myśl o tym jednym, nieuniknionym momencie. O chwili, gdy serce przestanie bić, a płuca wypuszczą ostatnie tchnienie. Religie straszą nas sądem, piekłem lub obiecują wieczną balangę na chmurce. Nauka materialistyczna oferuje nam czarną dziurę nieistnienia, zgaśnięcie światła, po którym nie ma już nic. A co jeśli powiem Ci, że obie te wersje są dalekie od prawdy? Co jeśli śmierć, której tak panicznie się boisz, w rzeczywistości nie istnieje? Co jeśli moment, który nazywasz końcem, jest tak naprawdę powrotem do domu po długiej i męczącej podróży w brudnym ubraniu? Dziś, opierając się na przekazach od najbardziej zaawansowanych cywilizacji we wszechświecie oraz analizując starożytne ślady pozostawione przez naszych przodków, przejdziemy razem na drugą stronę kurtyny. Opowiem Ci dokładnie, krok po kroku, co dzieje się z Twoją świadomością w sekundzie śmierci. Dowiesz się, czym jest srebrny sznur, dlaczego starożytni Egipcjanie popełnili gigantyczny błąd, balsamując zwłoki, i dlaczego Twoja dusza, gdy już opuści ciało, wcale nie chce do niego wracać. Usiądź wygodnie i otwórz umysł. Dziś oswoimy Twój największy lęk. Aby zrozumieć śmierć, musimy najpierw zrozumieć życie. Według wiedzy przekazywanej przez naszych opiekunów z wyższych sfer, to, co widzisz w lustrze, to ciało, te kości, ta krew, to tylko skafander. To precyzyjnie zaprojektowany biologiczny pojazd, by Twoja prawdziwa istota mogła funkcjonować w gęstym, trudnym środowisku planety pierwszej kategorii. Jesteś kierowcą wewnątrz samochodu. Kiedy samochód rdzewieje i psuje się tak bardzo, że nie da się nim już jechać, wysiadasz z niego. Czy fakt, że samochód jedzie na złomowisko, oznacza, że ty, kierowca, przestajesz istnieć? Oczywiście, że nie. Po prostu jesteś pieszym, dopóki nie dostaniesz nowego auta. Co dzieje się fizycznie i energetycznie w momencie śmierci? Przekazy mówią o mechanizmie, który jest czystą fizyką, choć dla nas brzmi jak magia. Twoje ciało astralne, czyli Twoja dusza, Twoja świadomość, prawdziwe Ty, jest połączone z ciałem fizycznym za pomocą tak zwanego srebrnego sznura. To nie jest metafora. To realna wiązka energii, nieskończony ciąg elektronów, który zakotwiczony jest w okolicach splotu słonecznego. Dopóki ten sznur istnieje, zawsze wracasz do ciała. Czy to po śnie, po narkozie, a nawet po śmierci klinicznej. Właściwa śmierć następuje tylko wtedy, gdy ten sznur zostaje przerwany. W tym ułamku sekundy, który dla otoczenia wygląda jak koniec, ty odczuwasz niewyobrażalną ulgę. To tak, jakbyś przez całe życie nosił na plecach worek z cementem i nagle ktoś go odciął. Czujesz lekkość. Unosisz się. Często widzisz swoje fizyczne ciało z góry. Widzisz lekarzy, widzisz płaczącą rodzinę. Próbujesz do nich mówić: hej, nie płaczcie, przecież ja żyję, czuję się świetnie. Ale oni cię nie słyszą. Twoja wibracja jest już zbyt wysoka, by mogły ją odebrać ich fizyczne uszy. Wiedza ezoteryczna mówi jasno. Przez około 3 dni po śmierci fizycznej Twoje ciało astralne wciąż przebywa w pobliżu. Dlaczego? Ponieważ musi nastąpić całkowite oddzielenie ciał subtelnych. Dlatego w wielu kulturach istniał mądry zwyczaj, by nie chować ani nie palić ciała natychmiast. Dusza potrzebuje chwili, by spokojnie odplątać się od materii.
Zbyt szybka kremacja lub autopsja tuż po zgonie może być odczuwana przez duszę jako dyskomfort, swego rodzaju szarpnięcie, choć nie jest to ból fizyczny, jaki znamy. Musimy poruszyć jeszcze jedną, niezwykle ważną kwestię, o której mówią nasi duchowi opiekunowie. Chodzi o nasze zachowanie przy łożu śmierci. W naszej kulturze miarą miłości jest często głośność płaczu i głębokość rozpaczy. Jednak źródła ostrzegają: histeryczny żal i błaganie „nie zostawiaj mnie” działają na odchodzącą duszę jak ołowiana kotwica. Dusza, która jest już częściowo po tamtej stronie, jest niezwykle wrażliwa na emocje bliskich. Nasza rozpacz tworzy gęstą barierę energetyczną, która utrudnia jej wzniesienie się. Zamiast iść w stronę światła, dusza szarpie się, próbując pocieszyć żywych, co wywołuje w niej ogromne cierpienie i dezorientację. Największym aktem miłości, jaki możesz ofiarować umierającemu, nie są łzy, lecz spokój. To ciche mentalne pozwolenie: kocham cię, ale pozwalam ci odejść. Jesteś wolny. Ta cisza jest autostradą do nieba. Następnie dzieje się coś, co w źródłach opisywane jest jako przegląd życia. Nie stajesz przed obliczem starca z brodą, który waży twoje uczynki. To byłoby zbyt proste. Stajesz przed kimś znacznie bardziej surowym. Przed samym sobą i swoją wyższą jaźnią. W stanie astralnym czas nie istnieje. W jednej chwili przeżywasz całe swoje życie na nowo, ale nie oglądasz go jak filmu w kinie. Ty czujesz. Czujesz każdą emocję, którą wywołałeś u innych. Jeśli uderzyłeś kogoś w twarz, w tym momencie czujesz fizyczny i psychiczny ból ofiary. Jeśli kogoś pocieszyłeś i dałeś mu nadzieję, czujesz jego wdzięczność i ulgę ze zdwojoną siłą. To jest właśnie piekło i niebo. Piekłem jest konieczność odczuwania bólu, który zadaliśmy innym. Niebem jest rezonans miłości, którą daliśmy. To sprawiedliwość absolutna, której nie da się oszukać, przekupić ani zagadać. Twoja własna pamięć i wrażliwość są twoim sędzią. Co dzieje się potem? To zależy od twojej gęstości. Prawo wszechświata działa jak woda i oliwa. Rzeczy o tej samej gęstości gromadzą się na tym samym poziomie. Jeśli twoje życie było wypełnione nienawiścią, chciwością i zazdrością, twoje ciało astralne jest ciężkie, brudne i ma niską wibrację. Nie możesz unieść się wyżej. Trafiasz do dolnych warstw astralu. To szare, smutne miejsce, gdzie błąkają się podobne tobie dusze, wciąż przywiązane do ziemskich żądz, których nie mogą zaspokoić. To jest to, co religie nazywają czyśćcem. Jeśli jednak twoje życie było przeciętne, ale przyzwoite, trafiasz do zwykłego świata astralnego. Jest on piękny. Źródła opisują go jako krainę niesamowitych kolorów, których nie ma na ziemi, i muzyki, która tworzy krajobrazy. Tam spotykasz bliskich, odpoczywasz, regenerujesz siły. Ale to tylko przystanek, poczekalnia. Stamtąd po okresie regeneracji musisz wrócić. Musisz narodzić się znowu na Ziemi lub innej planecie tej samej kategorii, by przerobić lekcje, których nie zaliczyłeś. Ale jest też trzecia opcja. Jeśli w swoim życiu osiągnąłeś wysoki poziom rozwoju duchowego, jeśli nauczyłeś się bezwarunkowej miłości i służby innym, twoja wibracja jest tak wysoka, że wystrzeliwujesz w górę. Omijasz poziom astralny i trafiasz na planety wyższych kategorii, 2., 3., 5., aż do 9. Tam życie fizyczne wciąż istnieje, ale jest wolne od chorób, wojen i cierpienia. To jest cel naszej ewolucji.
Śmierć jest po prostu egzaminem końcowym, który decyduje, czy przechodzisz do następnej klasy, czy powtarzasz rok. Istnieje jednak stan pośredni, o którym źródła mówią z wielką przestrogą. Dotyczy on dusz, które za życia tak potężnie przywiązały się do materii, nałogów lub swoich majątków, że po zerwaniu srebrnego sznura odmawiają odejścia. Ich wibracja jest tak gęsta i niska, że nie są w stanie unieść się nawet do najniższych warstw astralu. Zostają tutaj, zawieszone między wymiarami. To one są źródłem legend o duchach i nawiedzonych domach. Nie są to demony, lecz nieszczęśliwe istoty ludzkie, które wciąż krążą wokół swoich pieniędzy, domów czy miejsc, gdzie oddawały się nałogom, próbując bezskutecznie czerpać energię od żywych. To najsmutniejszy rodzaj więzienia, bycie obserwatorem świata, w którym nie można już niczego dotknąć, a którego nie ma się siły opuścić. W tym kontekście fascynujące jest spojrzenie na to, jak nasi przodkowie błędnie zinterpretowali tę wiedzę. Badacze śladów paleoastronautycznych, analizując starożytne kultury, zauważają obsesję na punkcie zachowania ciała. Egipcjanie balsamowali zwłoki, Inkowie tworzyli mumie, Chińczycy budowali podziemne armie z terakoty dla zmarłego cesarza. Dlaczego? Przekazy sugerują, że była to tragiczna pomyłka wynikająca z kultu Cargo. Nasi przodkowie widzieli bogów, czyli przybyszów z kosmosu, którzy potrafili wprowadzać się w stan letargu, hibernacji, a potem zmartwychwstawać. Widzieli technologię regeneracji ciał. Prymitywni ludzie uznali więc, że aby żyć wiecznie, trzeba zachować fizyczną powłokę. Myśleli, że bogowie wrócą i ożywią ich mumie. Nie rozumieli, że prawdziwa nieśmiertelność dotyczy ducha, a nie mięsa. Budowali piramidy jako maszyny do zmartwychwstania, podczas gdy prawdziwa maszyna do nieśmiertelności znajduje się w naszej świadomości. Zmarnowali tyle energii na konserwację zwłok, które są tylko zużytym ubraniem, zamiast skupić się na rozwoju tego, co z tego ubrania ulatuje. Mówiąc o śmierci, musimy poruszyć temat najtrudniejszy, o którym źródła mówią z wielką powagą – samobójstwo. Z perspektywy duchowej, samobójstwo jest największym błędem, jaki można popełnić. I nie chodzi tu o karę Bożą. Chodzi o mechanikę. Masz z góry zaplanowaną długość życia, by nauczyć się konkretnych lekcji. Jeśli uciekasz z lekcji w połowie, bo jest za trudna, niczego nie rozwiązujesz. Po samobójstwie twoja dusza trafia w próżnię. Nie możesz iść dalej, bo twój czas się nie skończył, ale nie masz już ciała. Jesteś zawieszony w koszmarze bycia obserwatorem, widząc ból, jaki sprawiłeś bliskim i czując go tysiąckrotnie mocniej. Musisz czekać w tym stanie, aż wybije godzina twojej naturalnej śmierci. A potem musisz wrócić i powtórzyć to samo życie z tymi samymi problemami, od których uciekłeś, tylko w trudniejszych warunkach. To nie jest groźba, to fizyka. Nie da się oszukać prawa wszechświata. Ucieczka jest iluzją. Istnieje jednak wstrząsający wyjątek od tej reguły, o którym mówią przekazy. Czasami prawo wszechświata pozwala duszy samobójcy na dokończenie przerwanego czasu w trybie przyspieszonym, zamiast czekania w pustce. Dusza inkarnuje się ponownie, by przeżyć na ziemi dokładnie tyle lat, miesięcy i dni, ile odebrała sobie w poprzednim wcieleniu. To rzuca zupełnie nowe światło na tragedie, które tak trudno nam pojąć ludzkim umysłem. Na śmierć małych dzieci. Gdy odchodzi kilkulatek w wyniku choroby czy wypadku, często jest to właśnie ta stara dusza, która musiała odrobić swój dług czasowy, by wreszcie wyrównać bilans energetyczny i móc ewoluować dalej. To, co dla rodziców jest dramatem, dla tej duszy jest aktem wyzwolenia i domknięcia rachunków.
Czym więc jest śmierć dla istoty świadomej? Jest powrotem do pełni. Pamiętaj, że tutaj na ziemi jesteś tylko ułamkiem, 1/9 swojej wyższej jaźni. Jesteś sondą wysłaną w gęstą materię. W momencie śmierci ta sonda wraca do bazy. Twoje doświadczenia, Twoja mądrość, Twoje wspomnienia, wszystko to zostaje wgrane do Twojej wyższej jaźni. Wzbogacasz ją. Dzięki Twojemu trudnemu życiu tutaj ona staje się potężniejsza i bliższa Stwórcy. Mówiłem o tym w odcinku o wyższej jaźni, dlatego śmierć powinna być chwilą radości. To jak zdjęcie ciasnych butów po całym dniu marszu. To jak przebudzenie się z koszmaru i uświadomienie sobie, że leżysz w bezpiecznym łóżku, a słońce świeci za oknem. Nie bój się zatem śmierci. Bój się zmarnowanego życia. Bój się tego, że staniesz przed samym sobą i będziesz musiał powiedzieć: miałem szansę kochać, a wybrałem strach. Miałem szansę pomagać, a wybrałem gromadzenie rzeczy. Jesteś podróżnikiem w czasie i przestrzeni. Śmierć to tylko zmiana środka transportu. Twoja podróż trwa wiecznie. Jeśli te słowa sprawiły, że spojrzałeś na swój koniec z innej perspektywy, jako na nowy początek, zostaw ślad w komentarzu. Twoja refleksja może pomóc komuś, kto wciąż żyje w lęku. Jeśli chcesz dalej zgłębiać tajemnice życia po życiu i przygotować się do najważniejszego egzaminu w Twoim istnieniu, zasubskrybuj ten kanał. Razem odkrywamy mapę wieczności.